Dziś postaram odpowiedzieć na kilka pytań i na kilka problemów zgłoszonych przez widzów kanału. Czy są i co zrobić i kiedy skończy się ta straszliwa spekulacja na mieszkaniach? Ilu jest tych spekulantów? Precz ze spekulantami, koniec spekulacji. To jest jeden temat. Drugi temat to jest właśnie kupowanie mieszkań z myślą o nieustannym wzroście ich wartości jest super, bo mieszkania są lepsze niż oszczędności, natomiast strach je wynajmować. Trzecie to, że mieszkania są taką samą inwestycją jak inwestycja w grunt, w działkę. To takie główne tematy, o których będziemy chcieli porozmawiać, ale będzie też troszeczkę więcej, no bo przedstawię również rozkład cen, jak wygląda na rynku oraz popularność, jaka jest naprawdę popularność kupowania mieszkania pod inwestycje i czy to, że jeżeli już trochę uprzedzając, wszyscy działają stadnie i wszyscy inwestują w ten sam sposób i kupują, czy oni przypadkiem nie nakręcają ceny, a przy okazji też zastanowimy się, co właśnie te ceny mieszkań nakręca i czy winna jest, jak niektórzy uważają, skoro jagodzianka drożeje, to mieszkania też muszą drożeć, bo to po prostu jest inflacja. Mnóstwo pytań, mnóstwo odpowiedzi. Zapraszam do wysłuchania tej audycji. Tradycyjnie na stronie symen24.pl znajdziecie tę samą audycję z wykresami i z jakimś małym komentarzem, więc tam, jeżeli ktoś chce obejrzeć sobie wykresy w wersji statycznej, nie takiej jak to ma miejsce na filmie, no to zapraszam. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału oraz do zgłaszania nam tematów nowych audycji, bo chcemy robić audycje po prostu pod Wasze zapotrzebowanie. I przechodząc od razu do pierwszego z tych 5-6 punktów. Czy naprawdę w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem zakupów spekulacyjnych na mieszkania i kim w ogóle są spekulanci? No, w polskim języku słowo spekulant ma takie wyraźnie negatywne zabarwienie, negatywna ocena. No, kojarzy nam się to pewnie ze spekulacją towarami, których nie było, z dawno minioną gospodarką socjalistyczną PRL-em. No i wtedy bycie spekulantem mogło być groźne również dla życia. Przypominam, że ludzi skazano na śmierć w Polsce za spekulację mięsem. Taka była prawda. Jak to wygląda z mieszkaniami? No i czy należy tych ludzi skazywać? Spekulanci tak naprawdę to są ludzie istotni, obecni w gospodarce, którzy podejmują swoje decyzje zakupowe na podstawie tego, że przewidują na przykład, że coś zdrożeje. Są po prostu niezbędnym elementem rynku. Niektórzy uważają, że to jest po prostu rak tego rynku. No, pozostawiam tę ocenę Wam. Ja tu nie chcę wchodzić w dyskusję. Natomiast ilu w Polsce jest osób, których moglibyśmy określić spekulantami? I takie badania usiłuje robić Narodowy Bank Polski, który co roku sporządza raport, taki większy roczny raport o rynku nieruchomości, oprócz tych zwykłych kwartalnych i oprócz tych danych, które w miarę na bieżąco kwartalnie podaje. Mam nadzieję, że niedługo poda dane o cenach transakcyjnych za trzeci kwartał. To będzie bardzo fajna informacja. Natomiast te dane zbierane są w ten sposób, wiele z tych danych, że po prostu rozsyłane są ankiety do agencji nieruchomości, gdzie badany jest rynek wtórny, oraz do deweloperów, gdzie badany jest rynek pierwotny. Jednym z takich pytań to jest prośba o to, że ankietowany ocenił motywacje przyświecające nabywcy mieszkania. Dlaczego on to kupuje? I w 2022 roku na tym rynku pierwotnym deweloperzy uznali, że 70% nabywanych mieszkań to są mieszkania nabywane przez inwestorów, nie dla własnych potrzeb życiowych
osoby kupującej to mieszkanie, ona tam po prostu nie będzie mieszkać. Część z nich jest nabywana po prostu, żeby je mieć, część kupowana jest po to, żeby je wynająć. Na rynku pierwotnym również ponad połowa ludzi kupowała mieszkanie inwestycyjne. Według agencji, według wyników ankiet, 51% mieszkań na rynku wtórnym kupiono właśnie w celach inwestycyjnych, a 19% mieszkań kupiono po to, żeby kupić i mieć. Czyli co piąte mieszkanie na rynku wtórnym zostało kupione, kupić i mieć. Od razu dodam, że są to wyniki za rok 2022, no bo 2023 nie mamy, ale można się już pokusić o pewne też proroctwo co do tego, jak to będzie wyglądało w 2023. Bo w ogóle rzecz biorąc tak historycznie, to rok 2022 był bardzo złym rokiem dla rynku nieruchomości. Wysokie stopy procentowe spowodowały, że było wielu chętnych do kupowania. Na kredyt zostali klienci gotówkowi, ten taki nawet wzrost cen nieruchomości w 2022 częściowo jest tłumaczony również tym, tutaj daję przykład Warszawa, ale w innych miastach to wyglądało podobnie, również tym, że w 2022 kupowano mieszkania w lepszych lokalizacjach, że ci, którzy zostali na rynku, ci inwestorzy w dużej mierze gotówkowi, wybierali po prostu lepsze lokalizacje i stąd też mamy taki paradoks, że niby słaba sprzedaż, a ceny transakcyjne jeszcze gdzieś tam prawie do końca 2022 rosły, mimo że już nie powinny. Potem taki dołek i widać, to jest odbicie, bo wykres jest do drugiego kwartału 2023. Ale o tym wpływie tej zmiany trzeba pamiętać i skoro zostali ci gotówkowi, to po prostu odsetek tych, którzy kupowali mieszkania inwestycyjne w ogólnej liczbie osób, które kupiły mieszkania, wzrósł. W roku 2021 na rynku wtórnym udział tych inwestorów był poniżej 50%, ale trzeba powiedzieć, że on z roku na rok przez kilka ostatnich lat rósł. Jak to będzie w 2023? Wszedł bezpieczny kredyt, do którego zresztą później wrócę jeszcze, ale on zmienił o tyle reguły gry, że na pewno wśród kupujących znalazła się spora grupa osób kupujących na własne potrzeby. I byli wśród nich zarówno ci, co dostali ten kredyt, jak i ci, co chcieli wziąć kredyt zwykły i uprzedzić po prostu spodziewany przez nich wzrost cen, który może spowodować, czy w ich założeniach miał i zresztą jak się spowodował bezpieczny kredyt. Krótko mówiąc, już powinny się otwierać takie pewne klapki bezpieczeństwa. Światła czerwone powinny zacząć migać ludziom, którzy inwestują, bo powiedziałem, że w 2022 co piąte mieszkanie kupione było w celu kupić i mieć. Czy to w ogóle ma sens, taka inwestycja, kupić i mieć? Czy nieruchomości zawsze drożeją? Mamy taką sytuację, wykres nie uwzględnia inflacji, i on pokazuje, ogólnie rzecz biorąc, nieruchomości drożeją. Ale są okresy takie, kiedy one taniały. Są okresy jakiejś stagnacji. Są okresy większego wzrostu, ale na przykład temu wzrostowi tutaj towarzyszył większy wzrost inflacji, więc te nawet nieruchomości niekoniecznie musiały oddawać inflację. Zanim jeszcze przejdę do właśnie pokazania bezsensu niektórych inwestycji, to taka mała dygresja, bo żeście prosili o porównanie cen mieszkań do dochodu, czy to jest drożej, czy lepiej w Polsce. Znowu to badanie NBP, ale jeżeli sobie przypomnicie tamten wykres z cenami, to zobaczycie na przykład, że okres, w którym były stosunkowo dobre relacje dochodu do ceny mieszkania, to znaczy, że mieszkanie było stosunkowo tanie w stosunku do naszych
zarobków, tańsze niż wcześniej i tańsze niż później. Wtedy akurat to był 2013, 2014, 2015. Kupowaliśmy najmniej mieszkań, bo ten wykres tutaj z tymi cenami, te ceny między innymi spadały wtedy, kiedy kupowaliśmy mało mieszkań. Jeszcze dla porządku, wykres relacji ceny mieszkania do czynszu, który też, jak widzicie, jest taki zmienny i raz te czynsze są stosunkowo niskie w stosunku do cen, raz są wyższe, co też zmienia optykę zarówno tego, który chce żyć z wynajmu, jak i tego, który rozważa, co lepiej zrobić, czy kupić mieszkanie, czy wynająć. I tutaj jeszcze do tych najemców, do tych, którzy żyją z wynajmu, wracając, chciałem pokazać ten wykres. No, na tym wykresie widzimy, że dochody z najmu rosną systematycznie, ale też powinniście się przyjrzeć temu. 2007 rok, troszeczkę więcej w zasadzie niż 100 000 osób deklarujących przychód z najmu. 2022 ponad 800 000 osób deklarujących dochód z najmu. Częściowo być może na taką zmianę wpłynął pomysł wynajmu okazjonalnego, który po prostu trzeba zarejestrować, bo musimy być świadomi, że jakaś szara strefa w tym wynajmie istniała i pewnie istnieje i kto wie, czy istnieć nie będzie. Ja nie popieram szarej strefy, ale po prostu mówię, jak jest. Prawdziwie ilość osób, które mają mieszkanie do wynajęcia i zarabiają na tym, już jest prawie 1 milion. Niektórzy z nich mają więcej niż jedno mieszkanie w swojej ofercie, czyli konkurencja między wynajmującymi wzrasta. A w ogóle tak przy okazji, jak zmieniły się najmy, bo to też pokazuje, że nie można wierzyć, że jakiś jeden rynek idzie zawsze w górę i każda inwestycja jest świetna. Chciałem Wam powiedzieć, że kiedy zaczynałem swój związek z rynkiem nieruchomości w 1989 roku, to w Warszawie cena wynajęcia mieszkania jednopokojowego to było około $50. Nasza pensja taka w 1989 roku, średnio licząc, to było około $30. Tu proszę się nie spierajmy, bo tam była jeszcze duża inflacja i ten kurs dolara też się zmieniał, ale to było mniej więcej ten poziom, powiedzmy. I też w tym samym czasie wchodziło wiele firm, one do Polski chciały najmować domy mieszkalne dla swoich pracowników, bo przecież przywożono ten personel cały z zagranicy i wtedy w Warszawie czy w okolicach cena czynsz za wynajem domu był w zależności od jego klasy między, powiedzmy sobie, 3 do 5 tysięcy dolarów. Dzisiaj jak to wygląda? Dzisiaj kawalerka, jest jednopokojowe mieszkanie w Warszawie, załóżmy 2700, 2800, no to jest z pewnością ponad $600, czyli ponad 12 razy więcej w dolarach licząc niż wtedy. A cena domu? No, te domy są 4 z kawałkiem, licząc w dolarach, 4 z kawałkiem, 5, może 6 tysięcy, 3 z kawałkiem, różnie. Czyli można powiedzieć, że te ceny domów nie wzrosły. Domów tych sprzed 30 lat nikt by dzisiaj nie wynajął. One wymagałyby gruntownego remontu. Ta kawalerka też, ale co jest istotne, czy są nieruchomości dające duży przychód, dużą masę, bo te domy, które zresztą nie jest tak łatwo wynająć i czasami przerwa między najemcą jest spora i te najmy liczone w dolarach praktycznie prawie nie wzrosły. Natomiast te kawalerki wzrosły 12-krotnie, co pokazuje, że pewien typ nieruchomości, niby w tym samym mieście czy jego okolicach, nagle zaczyna być lepszy dochodowo niż drugi. To nic nie jest dane na zawsze, ale jeżeli kupujesz mieszkanie i nie chcesz go wynajmować, bo boisz się
tego, że najemca nie będzie się chciał wyprowadzić, bo naczytałeś się w internecie, w mediach różnych opowieści o różnych przygodach ze złymi najemcami, problemem egzekwowania czynszu i tak dalej, no to zastanów się, czy robisz dobrą inwestycję. Znowu odnosząc się do tej Warszawy, ja już ten przykład kiedyś podawałem, ale mieszkanie 50-metrowe, to czynsz taki roczny płacony do administracji za takie mieszkanie jest powiedzmy na jego taka skumulowana wartość roczna to jest mniej więcej tyle, co metr kwadratowy tego 50-metrowego mieszkania. Może trochę mniej, może trochę więcej, to zależy jakie osiedle, jakie mieszkanie, jaka lokalizacja, ale taką wartość często w wielu lokalizacjach, takich zwykłych lokalizacjach warszawskich, nazwijmy to, możemy przyjąć za dość przybliżenie dobrą. Czyli w ciągu 10 lat na ten czynsz tracisz 10 metrów. 10 metrów z 50-metrowego mieszkania to jest 20%. Zaraz powiesz, ale to mieszkanie podrożało i była inflacja. No tak, ale również pamiętaj, że licząc wartość tak pieniądza w czasie, to przelicz sobie te czynsze płacone 10 lat temu i podnieś je do dzisiejszej wartości nabywczej i już z pewnością nie będziesz aż tak zadowolony z tego wzrostu. Można też się zastanawiać, no dobrze, ja kupiłem mieszkanie, które tam jakoś rosło, jego wartość, jego cena urosła, czy jego wartość w zasadzie, no bo jeszcze nie jest zweryfikowana transakcją, jego wartość teoretyczna wzrosła, a teraz sprzedam i ten zysk zrealizuję. Ale porównaj to również z jakąś alternatywną i dość bezpieczną inwestycją. Ja nie mówię tutaj o inwestycjach w złoto, w giełdy, w waluty, które są ryzykowne, trzeba śledzić, ale w takie po prostu proste, na przykład obligacje rządowe, obligacje denominowane inflacją, może w jakieś lokaty, które raz były, raz nie było, raz były słabe, no ale można o tych różnych takich innych inwestycjach myśleć i wtedy może się okazać, że tak naprawdę ten wzrost ceny, który tutaj widzisz, jeżeli się patrzysz na to i widzisz, że w 2000 którymś tam roku mieszkanie kosztowało 10 tysięcy, a teraz kosztuje 15 tysięcy za metr, to jest ogromny zysk. Ale policz, jaka była inflacja na tym odcinku. Ile ceny, skumulowana inflacja, ile wyniosło? Ile Cię kosztowało utrzymanie tego mieszkania i wtedy się może okazać, że ta inwestycja, taka kupię mieszkanie i mam, bo inwestuję jak w złoto, albo jak w działkę, zaraz wrócę dlaczego, to po prostu była inwestycja nieopłacalna albo bardzo mało opłacalna, bardzo słaba. W mieszkania nie inwestuję, nie myl mieszkań ze złotem, to jest zupełnie inna inwestycja, inny rodzaj oszczędzania czy też lokowania pieniędzy. W nieruchomościach taką rzeczą, w której teoretycznie można zarabiać dość dobrze, często można powiedziałbym zarabiać dość dobrze, nie ponosząc wysokich kosztów, to są właśnie grunty. Dopóki w Polsce jest taki system opłat i podatków związanych z gruntem, z posiadaniem gruntu, jaki jest dzisiaj, to te opłaty za to, że trzymasz jakiś grunt, który, no, nazwijmy to, leży odłogiem i jest niewykorzystywany, są znikome. Podatki są niewielkie, a bardzo często, jeżeli mądrze kupiłeś działkę, to działania sąsiadów, to co się dzieje w okolicy powoduje z czasem, że wartość tej okolicy rośnie. I nawet nie mam w tej chwili tutaj przygotowanego, ale pamiętam takie wykresy, badania, które pokazywały właśnie, że to zmienność tych cen mieszkań w czasie z uwzględnieniem nawet inflacji, to wygląda czasami w ogóle już dość słabo i taki w zasadzie jednostajny ruch w górę terenów. Oczywiście, jak powiedziałem już słowo lokalizacja, to pamiętaj, że te inwestycje będą wyglądały różnie w różnych lokalizacjach i że to, co ja powiedziałem do tej pory o mieszkaniach,
o gruntach, odnosi się do sytuacji, no nazwijmy to umownie, przeciętnych, średnich. Na pewno są sytuacje, które wyglądają inwestycyjnie znacznie gorzej niż ja to powiedziałem, ale też są sytuacje, które wyglądają inwestycyjnie lepiej, bo są w Polsce miejscowości, które tracą mieszkańców, z których ludzie wyjeżdżają, bo z różnych powodów, i są miejscowości, do których ludzie w Polsce dążą. Chociaż też w innych audycjach, przypominam, o demografii, to odsyłam, zobaczcie sobie na naszym kanale program o demografii, to mówiłem o tym, że w niektórych miejscowościach ludzi będzie ubywać i że w ogóle jest taki trend ogólny ubywania ludzi, co przy zwiększonej liczbie osób, które chcą żyć z najmu i jednak ciągle rosnącej produkcji mieszkań, no, może również rzutować na rynek nieruchomości. Warto również zerknąć na jeszcze jeden wykres, który specjalnie prezentuję dla Zielonej Góry, żeby mnie nie posądzać, że ja zawsze mówię o Warszawie, a jest to wykres o rozkładzie wartości transakcji sprzedanych mieszkań. I ten wykres we wszystkich miastach w Polsce wygląda bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Powiem szczerze, dla Warszawy jest trochę bardziej zamazany, ścieśniony tutaj, na końcu koncentracja, tutaj to lepiej widzimy. Co ten wykres pokazuje? On pokazuje dla poszczególnych lat, ile mieszkań zostało sprzedanych i w jakich cenach. I ta taka linia zbliżona do poziomej, no to pokazuje raczej te ceny mieszkań niższych. I widzimy wyraźnie, że we wszystkich udział tych niższych cenowo mieszkań w obrocie był potężny i w zasadzie on zmieniał się, ta kreska, ta długość tej kreski się zmieniała, natomiast udział tych mieszkań takich najdroższych, no to w zasadzie on zawsze zajmował taki sam wycineczek, mniej więcej ta liczba transakcji była mniej więcej taka sama, powiedzmy w przybliżeniu. Ta czerwona kreska 2022, ona właśnie obrazuje to, o czym ja powiedziałem na początku tego filmu, że w tym roku, 2022, ubyło z rynku wielu nabywców kredytowych. Zostali ci tacy inwestycyjni i po prostu wyraźnie widać, że procentowy udział tego tańszego segmentu to na nim była strata. Na nim była największa strata w ilości zawieranych transakcji sprzedaży mieszkań. Z tego wniosek, że też ten tani rynek jest najbardziej podatny na takie zawirowania. No dobrze, i teraz zastanówmy się, bo powiedziałem, że postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy i kiedy te mieszkania stanieją. Nie wiem, czy koniecznie stanieją nominalnie, bo jak wiecie, inflacja jednak nabija ceny po prostu i inflacja ma wiele powodów różnych. Niektóre są uzasadnione jakimś wzrostem kosztów, ale są czy też na przykład działaniami państwa, tanich pieniędzy na rynek, pieniędzy, które nie mają pokrycia w towarze, to już Wam się powinno kojarzyć z bezpiecznym kredytem 2%, ale również w inflacji jest zaszyty taki mechanizm samonapędzający, bo inflacja jest dlatego, że jest inflacja, czyli że ludzie są przeświadczeni, że będzie drożeć, no to będzie drożeć. Krótko mówiąc, te nominalne ceny mogą zachowywać się różnie, ale mamy sytuację taką. Po pierwsze, ten strumień nabywców z bezpiecznego kredytu 2%, tu pokazuje, już pewnie to widzieliście w jakiejś audycji, założenia rządu, jakie przyświecały tworzeniu tego kredytu. Założono, że w pierwszych 2 latach będzie razem 50 000 kredytów, 10 000 kredytów udzielonych w 2023, 40 000 w 2024, że ta wartość finansowania, czyli wartość mieszkań kupionych
będzie około 3,2, 13 w 2024, że to będzie się wszystko odbywało w miarę tak równomiernie, nie będzie pierwszego szturmu, no i w związku z tym zarezerwowano 941 milionów złotych na te dopłaty do kredytów. Oszacowano też udział tego dopłat rat za 2023 na 178 milionów. To wszystko ma być pokryte, te 178 milionów zaszyte jest w tych 941. Jaka jest prawda? Dzisiaj już po 3 miesiącach, nie po 6 miesiącach, tylko po 3 wiemy, że te założenia, te 10 tysięcy i te 33,2 miliarda zostały już mocno przekroczone, że ludzie na złość zaszturmowali po ten kredyt i wcale nie chcą brać go równomiernie. Nie wiemy, co będzie dalej. Słyszymy zapowiedzi ministra przed wyborami, takie zapowiedzi, że te pieniądze się znajdą w przyszłorocznym budżecie. No to ja na razie nie wiem, kto będzie rządził po najbliższych wyborach, a takie powiedzenie, no wytrzepię sobie parę miliardów z rękawa, zobaczymy. Ten program, który wspiera pieniędzmi popyt, daje mu takie tanie pieniądze temu popytowi, po prostu przyczynia się do inflacji, do nakręcenia tego rynku. Jeżeli ten czynnik zniknie, no to zniknie jeden z głównych czynników nabijających ceny po prostu. A zresztą ten właśnie produkt, ten kredyt jest właśnie wylewaniem takiego pieniądza na pusty rynek, pieniędzy, które nie mają pokrycia w towarze, czyli jest po prostu inflacjotwórczy. Tak to zadziałało. Wspomniałem na początku audycji o tych spekulantach i o tym, w cudzysłowie, i o tym, że 20% mieszkań według zeznań agencji nieruchomości jest kupowanych po to, żeby je kupić i mieć. I zaręczam Wam, że tym ludziom kiedyś znudzi się mieć te mieszkania i oni z jakiegoś powodu będą chcieli je sprzedać. I również istnieje, chociaż to nie jest 100% pewne, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak jak decyzję o kupowaniu tych mieszkań oni wszyscy podejmowali w tym samym czasie, tak samo tę decyzję o sprzedaży tych mieszkań mogą podjąć również w tym samym czasie. Poza tym być może podkreślam, wejdzie jakieś prawo, które będzie, no nazwijmy to, walczyło z pustostanami. Ja wiem, że takie przepisy, wprowadzenie takich przepisów było zapowiadane mniej więcej na przełomie 2022-2023, to znaczy zapowiedzi wtedy tego były, ale ten pomysł przestał być realizowany. Ja wiem też, że na przykład jest ustawa, która mówi, że jak kupujesz więcej niż 6 mieszkań w tej samej inwestycji, to zapłacisz większy podatek od czynności cywilnoprawnych, ale ona akurat ją łatwo bardzo obejść, bo można kupić w innej inwestycji. Dlaczego to jest akurat 6, a nie 3, a nie 2? No to ona raczej chyba walki z tą spekulacją, jak powiem jeszcze raz w cudzysłowie, spekulacją nie zrobi, bo ludzie sami z siebie spekulantami raczej niekoniecznie są. Oni nie mają od razu myśli takich zrobić źle, coś zabrać. Po prostu warunki, przepisy, które są, kształtują takie zachowania. Tak to wygląda. I to, co było do tej pory w Polsce, sugerowało kupuj to mieszkanie, bo nawet widząc te zerowe stopy procentowe od lokat w czasach około covidowych, nazwijmy tak to, i ten wylew pieniędzy, to dobrym pomysłem było zabranie gotówki, jeżeli masz z banku i wsadzenie ich w jakiekolwiek mieszkanie, bo po prostu to mieszkanie taką ochronę zapewniało. Ale czy ta ochrona kapitału będzie dalej funkcjonowała? No powiedziałem, różnie z tym bywa. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli inwestujesz w mieszkania, w nieruchomości mieszkalne i chcesz na nich zarabiać, to takim właściwym sposobem zarabiania to jest zarabiać tą dodatkową premię z tytułu czynszu.
otrzymywanego czynszu za najem. Wiem, że to niektórych straszy, ale jeżeli chcesz kupować nieruchomości i po prostu wsadzać tam pieniądze i nie bać się najemców, to może zastanów się nad innymi rodzajami nieruchomości, chociażby tymi działkami, bo może się okazać, że na tych mieszkaniach to wyjdziesz jak Zabłocki na mydle. No, na działkach też może się okazać, że jest różnie. Zobaczymy zresztą tak naprawdę, czy w Polsce kiedykolwiek zostanie wprowadzony podatek katastralny, czy on będzie wprowadzany mądrze, to znaczy będzie zachęcał do obrotu nieruchomościami, a bronił przed takim czasami niekorzystnym społecznie, wiem, że to się niektórym nie spodoba, co powiedziałem, ale takim chomikowaniem. Zobaczymy, jak to będzie. Tego oczywiście nie wiem. Przypominam, że na Symon24, gdzie znajdziesz szkolenia w ogóle o obrocie nieruchomościami, również znajdziesz te audycje w wersji z wykresami, z pewnymi tam komentarzami dodanymi jeszcze, więc warto tam zajrzeć. Zachęcam również do wspierania tego kanału oraz do udziału w dyskusjach na naszym serwerze Discord, link na dole. No i cóż, proszę Was o subskrybowanie i o sugerowanie nowych tematów audycji. Cześć, trzymajcie się!